Bum, 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 bum. Bam, 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 bam! Moi drodzy, dzisiaj o szczególnych urodzinach, jakich to zaraz się dowiecie, ale również o tym, co takiego odnaleźliśmy w portfelach i to nie byle kogo, bo naszych umiłowanych polityków. Łukasz, zacznijmy od odgrzewanego kotleta, który jednak wszystkich bardzo mocno interesuje. Co tam takiego dzieje się w tej chwili w tych ETF-ach bitcoinowych i czy w ogóle masz jakieś wieści o ETF-ach Ethereum? No właśnie, to jest ETF-y eterowe już prawie 2 tygodnie temu zatwierdzone. Wczoraj oglądałem bardzo ciekawy program z udziałem Gary'ego Genslera na CNBC i tam dużo ciekawych komentarzy było. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego, ale właśnie ETF-y bitcoinowe mają, można powiedzieć, rekordowe albo prawie rekordowe wpływy. We wtorek wpłynęło prawie $1 miliard, 888 milionów, czy coś koło tego. Wczoraj, bo my nagrywamy w czwartek, więc... Co jest w ogóle zarzutem dla tej formy audycji, no ale na razie tak działa. No. Okej. W środę wpłynęło prawie $0,5 miliarda, więc mamy naprawdę bardzo, bardzo duże wzrosty. I popularność tych ETF-ów jest niesamowita. Wystarczy powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie ETF-y, którymi zarządza BlackRock, to wolumen ETF-a bitcoinowego to jest 25%. Wow, dla tych, którzy nie wiedzą, BlackRock to nawet nie państwo w państwie, tylko kontynent. W państwie Tak. Gigantyczna, potężna organizacja finansowa. Nawet ci, którzy nagrywali Jamesa Bonda, nie byli w stanie czegoś takiego przewidzieć czy wymyśleć, więc to jest bardzo, bardzo ważne i doniosłe. Ja wziąłem telefon, żeby spojrzeć na kurs Bitcoina, bo wspomniałeś o tym, że wczoraj i przedwczoraj były bardzo mocne zasilenia tych bitcoinowych ETF-ów i to wyraźnie widać na cenie. To znaczy przybiliśmy ponownie tą barierę $70,000. A jak jeszcze weźmiesz pod uwagę, że mamy niesamowite wypływy bitcoinów z giełd, Coinbase ma jakiś od wielu, wielu lat nie miał tak małej ilości bitcoinów, a pamiętajmy, że Coinbase jest głównym źródłem, gdzie są kupowane bitcoiny, czy jedynym chyba cały czas, gdzie trzymane są bitcoiny. 80 funduszy trzyma, tak pamiętam, na portfelu. Co to będzie, jak zaraz zabraknie bitcoinów na Coinbase? To się zacznie wtedy. Pewnie Coinbase to jest w ogóle wątek, który kiedyś możemy nie mówić, nie w tym odcinku, jak giełdy scentralizowane wzajemnie się wspierają w utrzymaniu płynności. No ale fakt jest taki, czego to jest oznaką, że wypływają z giełd scentralizowanych kryptowaluty? Że kupują to ludzie, którzy nie zamierzają sprzedać szybko. Natomiast ciekawa rzecz, bo mamy w tej chwili sytuację, że wszyscy, którzy mają bitcoiny od 155 dni, tak, są zarobieni. Czyli minimum 155 dni i jesteś do przodu. Bo jesteśmy prawie przy ATH. Tak. Także tutaj te eksperymenty i zabawy z liczbami zawsze fajnie działają. Moglibyśmy jeszcze sprawdzić, ile dni od początku istnienia Bitcoin był droższy niż teraz i to by było pewnie parę takich dni w ogóle w całej historii. Co ciekawe, jak się popatrzy na trendy słowa Bitcoin, kryptowaluta i tak dalej, w tej chwili mamy dołki. Tak, wspominaliśmy o tym. Co się dzieje? A cena rośnie. Pytanie jest teraz takie, czy w tym miesiącu w ujęciu nominalnym będziemy świadkami ATH Bitcoina. To jest w ogóle ciekawe, co takiego się wydarzyło, że ponownie następują bardzo duże zakupy ETF-owe. Brakuje nam tych statystyk, czy to kupują inwestorzy prywatni, czy tam może jakiś fundusz w to wszedł. Były 2 raporty, które mówiły o tym, kto kupuje i była mowa, że to raczej nie są inwestorzy instytucjonalni. Oni dopiero będą, natomiast w tej chwili kupują głównie osoby fizyczne, ale nie jest to taki masowy. To nie jest taki klient z ulicy, o czym świadczy właśnie brak popularności frazy Bitcoin. Nie? Tutaj wpływy do ETF-ów są olbrzymie. Mamy wzrost ceny.
SEC nagle zmienia o 180 stopni swoje podejście i ETF-y ETH zatwierdzone, no coś się Coś się szykuje. dzieje. Właśnie, no więc pytanie, czy jak to mówią klasycy, załadować w tej chwili swoje torby i czekać, to jest pytanie do każdego z Was. No ale czy masz jeszcze jakąś dodatkową intuicję albo wiedzę, jeżeli chodzi o ETF Ethereum? No, na pewno będzie w najbliższych tygodniach. Niektórzy mówią, że w czerwcu. Lipiec raczej na pewno. Zostały złożone te wnioski S1 już wszystkie, więc mamy parę dni, może tydzień, dwa na zatwierdzenie tych wniosków, no i będzie mógł się rozpocząć trade. Tutaj ciekawe jest to, że wszyscy gracze poza jednym, zaraz sobie przypomnę którym, wrócili z powrotem do wniosków, bo tam BlackRock się wycofał, ale uzupełnił już dane i ma zatwierdzone. Tylko jedna firma się wycofała i to jest ARK Investments? Tak, ARK Investment, ona zrezygnowała. No nie podali takiego sensownego powodu, po prostu stwierdzili, że to nie będzie najlepszy instrument. Głównie podejrzewa się, że brak możliwości stakingu. To jest strasznie, to rozmawialiśmy o tym na kwadransie, wydaje mi się to strasznie dziwne uzasadnienie, no bo wszyscy pozostali jednak czują zapach pieniędzy tutaj w tym rozegraniu. No, na pewno jakby zbliżające się wydarzenia potwierdzą albo tą naszą hipotezę, albo nie. Przejdźmy do tematu urodzin, bo Tak. to bardzo ważne urodziny chyba wczoraj, czyli w środę, dobrze kojarzę, były... Nie, 6, dzisiaj. Dzisiaj, czyli wtedy, kiedy nagrywamy, dzisiaj są obchodzone ważne wydarzenia w ważnej amerykańskiej instytucji, a tą instytucją jest Komisja Papierów Wartościowych, czyli SEC. SEC. No właśnie, które to urodziny? 90. 90. Trzeba jasno powiedzieć, piękny wiek, jak to się mówi. No, jakby swoją opinię na temat tej komisji mamy. Kiedyś sobie też pewnie porozmawiamy na temat sensowności istnienia takiej komisji. Ale właśnie w związku chyba z tym wydarzeniem CNBC przeprowadziło wywiad między innymi z Gary Genslerem. Tak, było taki dosyć duży panel i Gary był zasypywany pytaniami. Co istotne, padły pytania o krypto, bo nie tylko o krypto, ale Tak. też było o krypto i można powiedzieć do tej pory Gary Gensler mówił o tym, że kryptowaluty mogą być security, że tutaj muszą przejść odpowiednie regulacje, a teraz nic takiego nie powiedział, wręcz odwrotnie. Powiedział, potrzebne jest jawność. Jawność, disclosure, czyli ujawnienie, Tak. żeby nie było żadnych ukrytych ruchów. I mówił to, że giełda amerykańska jest jawna, tam działania są jawne, nie może być ukrytych działań i tak samo musi być z kryptowalutami i tylko i wyłącznie o to chodzi. Jeżeli naprawdę Gary Gensler tak myśli, jak teraz mówi, to trzeba jasno powiedzieć, że zmieniło mu się podejście do kryptowalut, tak jak zmieniło się Donaldowi Trumpowi, który strasznie mi się to podoba. I podam jeszcze zaraz inny przykład, jak politycy albo urzędnicy, kiedy wiedzą, że muszą zmienić zdanie, próbują stworzyć takie story, żeby udowodnić, że właściwie to od początku było tak, jak oni teraz mówią. Mamy w Polsce na przykład taką myśl polityczną, która zaczęła mówić, że nigdy nie była za to, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, tylko jest za tym, żeby Unia Europejska wróciła do swoich korzeni. O, to tak ci, którzy wiedzą, o czym mówię, ci wiedzą. Gary Gensler właśnie w tej chwili w ten sposób mówi. Pamiętam, że kilka tygodni temu, jak nagrywałem z Kamilem No Comment, no to byliśmy właśnie w przededniu podjęcia decyzji o ETF-ach i powiedzieliśmy tak, jeżeli ETF-y Ethereum zostaną przyjęte, no to znaczy, że Gary Gensler planuje swoją dalszą karierę gdzieś tam w biznesie, w jakichś funduszach i tak dalej, a jeżeli zostaną odrzucone, to znaczy, że zamierza pójść w politykę. Jak się nazywa nasza pani senator? Przypomnijmy sobie zaraz, ale jest taka pani senator, która po prostu z definicji nienawidzi. Warren. Właśnie, Elizabeth Warren. Ona przyjęła sobie za cel zmiażdżyć wszystkich kryptowalutowców. No i dobrze wiemy o tym, że to jest po prostu coś, na czym ona buduje swój kapitał polityczny i niech tak będzie. Niech pani... No ale a propos Trumpa, to Trump faktycznie
może nie zmienił, bo ja uważam, że on nie był bardzo przeciwny krypto. On tylko mówił, że dolar dla niego jest najważniejszy. No, znaczy, Ale mówił o Bitcoinie, że uważa, że to jest scam, że to jest oszustwo. Tak. Natomiast teraz zmienił zdanie, zrobił zbiórkę poprzez krypto, która okazała się tak popularna, że nawet sztab wyborczy Bidena musiał to zauważyć, bo szykują się również i u tego kandydata pewne zmiany. No, moi drodzy, to jest naprawdę znak czasów, co takiego się dzieje. W Europie wchodzi Mika i jak gdyby odrywamy się od rozwoju cywilizacyjnego. Znowuż to jest temat na inną dyskusję. Czy coś ciekawego jeszcze Gary Gensler powiedział? No, ja bym powiedział, że naprawdę to zdanie o tym, że krypto potrzebuje jawności, to jest kluczowe. To jest naprawdę zmiana podejścia i inne patrzenie na krypto. Jestem wręcz przekonany, że jeszcze w tym roku będziemy mieli kolejne ETF-y na innych kryptowalutach. Nie wiem, czy to będzie Solana. Czyli Nie wiem, raczej myślę, że nie. Coraz częściej mówi się ponownie o XRP. XRP, ale no dobrze. To jest ciekawe. Gdzieś również pojawiły się głosy mówiące o innych zupełnie kryptowalutach. Ktoś mówił o Chainlink. Litecoinie, o Chainlinku, o Cardano też ktoś tam wspominał, ale to myślę są spekulacje. Nie? To tutaj nie mamy jeszcze następnego kroku. Ważne jest to, co się stanie z ETF-em ETH. On na pewno nie będzie tak udany jak bitcoinowy. To nikt się nie spodziewa, żeby był aż tak udany, ale jeżeli zrobi 1/4, 1/5 tego, co bitcoinowy, to znaczy, że kolejne będą szybko wprowadzane. No to ciekawe, że tak myślisz, bo niektórzy mogą traktować właśnie ETH w tej chwili jako szansę na szybsze zrobienie. No, ja muszę powiedzieć, że o ETH robiłem ostatnio sobie research i na przykład ilość aktywnych adresów od 2020 roku wzrosła 9-krotnie. Od którego roku? 20, w ciągu 4 lat. A na Ilość Bitcoinie? ETH w obiegu od 3 lat systematycznie maleje. ETH stało się naprawdę deflacyjną monetą. Jeżeli jeszcze dołożymy do tego staking, który cały czas rośnie, to ta deflacyjność jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. Powiedziałeś od 3 lat, że maleje, no bo No tak. ona może maleć od pewnej Od zmiany. Gdzie 2021 roku, gdy wprowadzono zmianę i są palone ETH Tak. w czasie transakcji, Tak, no właśnie. to od tego czasu nie jest to linia taka pionowa w dół, Tak. ani nie jest monotoniczna, czyli Tak. czasami ma do góry, czasami w dół, ale generalnie tendencja jest zdecydowanie malejąca. No to ciekawe, co mówisz, to bardzo ciekawe i właśnie w tym względzie przecież łatwo mi sobie wyobrazić, że ETH, które kosztuje no, znacznie taniej niż Bitcoin, tutaj o wiele łatwiej wygenerować w ujęciu względnym, czyli procentowym, większe zyski. No, I w tym względzie sobie myślę, że niektórzy mogą pod to zagrać i to by było ciekawe. no, zobaczymy, jaki jest sentyment na rynku właśnie po uruchomieniu ETF-ów, bo wtedy zobaczymy, jak bardzo ETH jest popularne. Okej. Natomiast jestem przekonany, że w tej chwili te siły prowzrostowe dla Bitcoina, Ethera i w ogóle krypto są naprawdę bardzo duże. I to jest kwestia, no, pytanie, co wygra, czy wakacje i leniwość inwestorów, czy jednak będziemy mieli do czynienia z wyjątkowym rokiem i nawet w wakacje będziemy mieli bardzo istotne wzrosty. No tak, to jest ciekawe. Stawiam na to, ale tylko i wyłącznie intuicja, że wakacje jednak będzie sezon górkowy. Ludzie chcą odpoczywać. Jakoś tak jest. Do tego, żeby była ta siła popytowa bardzo mocna, to jest potrzebny również efekt synergii. To znaczy, żeby tych inwestorów było więcej, a jeżeli połowa z nich będzie na wakacjach, no to wiadomo, że siłą rzeczy, czy
jakby właściwością takiej natury jest to, że ta siła popytowa maleje. Chciałbym powiedzieć Tobie o tym, co wczoraj ujawniło TVN. O, Nie, zacząłem po prostu taki gruby suspens, ale nie tylko TVN, właściwie wszyscy. No mamy... czyżby TVN mówiło o Kandze? tak. W ogóle myślę, że w tej chwili w Polsce większość mediów mówi o Kandze i nawet dokładnie o tym nie wie. Jak myślicie, dlaczego? Dajemy Wam 5 sekund, żebyście o tym pomyśleli. No i teraz właśnie przechodzimy do wyjaśnienia. Chodzi o majątki polityków, osób eksponowanych politycznie chyba raz do roku, tak mi się wydaje, każdy poseł, każdy senator i tam parę jeszcze innych osób musi ujawnić, jaki majątek posiada. To jest taki zabieg, taka instytucja wprowadzona po to, żeby wiedzieć, czy ktoś na przykład w magiczny sposób nagle się nie wzbogacił, bo to by mogło wzbudzić nasze zainteresowanie. Ja widziałem ostatnio listę chyba 13 posłów, którzy mają majątek równy 0. No pewnie mają żony po rozdzielności i one Ale tam, mają 0. tak. No, pamiętamy o tym, że mój imiennik swego czasu wpadł do tego, że nie ujawnił czegoś w swoim sprawozdaniu finansowym. Chodziło akurat o zegarek no i miał później z tego powodu duże problemy, ale zawsze pamiętamy, że ten polityk przypomina nam o tym, że jest zmiana czasu 2 razy do roku. Jest przynajmniej patronem tego wydarzenia. Napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o kim mówimy. A jeżeli chodzi o jak to się nazywa ta instytucja ujawnienia majątku? No nie wiem, sprawozdanie majątkowe, tak, Tak. powiedzmy. Chodzi mi o pewnego polityka, też mojego imiennika i to jest w ogóle niesamowite. Chodzi mi o Sławomira Mentzena, który napisał kilka takich ciekawych rzeczy. Że posiada... No, kryptoma, nie? No właśnie ma krypto, no najpierw powiedzmy sobie, ile ma Fiatów. 840 tysięcy złotych, tyle mam we Fiatach. 15 tysięcy euro. Ta kwota 15 tysięcy euro z czymś mi się kojarzy, ale to pewnie zbieg okoliczności. $1500, 165 funtów brytyjskich. I uwaga, przechodzimy teraz do rzeczy. 33,7 bitcoina wartości 5,5 miliona, 5 milionów 650 tysięcy dokładnie. No, zacznijmy od tego. Z tego, co mi wiadomo, jestem wręcz przekonany, historia zakupu tych bitcoinów sięga gdzieś tam lat 2013-14, gdzie Tak, Sławomir po prostu... słyszałem tą historię, że te bitcoiny były kupione za śmiesznie niską kwotę, jako taka forma długoterminowej inwestycji właśnie w coś nowego. Tak, i to, co jest ważne, Sławomir Mentzen okazał się być inwestorem bez dziurawych rąk. Bo trzyma. Jego intuicja mówi o tym, że kiedyś to będzie więcej warte. No więc to jest w ogóle, według mnie to jest najlepsza promocja dzisiaj kryptowalut. Zachęcanie polityków do tego, żeby kupowali kryptowaluty, bo wtedy w ich oświadczeniach majątkowych to się ujawnia. No ale dobra, okazuje się, że Sławomir Mentzen jest również entuzjastą stablecoinów, jak się okazuje, bo widzimy, że posiada 230 tysięcy Omega Euro i ponad 1 milion 800 tysięcy, przepraszam, nie, 230 tysięcy Omega Euro o wartości ponad 1 milion i 805 tysięcy Omega złotówek. To fajnie jest napisane, że jest 805 tysięcy Omega złotówek o wartości 805 tysięcy złotych. To są stablecoiny i teraz zastanawiam się, jaka może być motywacja, już pomijając Sławomira Mentzena, tylko w ogóle motywacja inwestorów, którzy mają dużą ilość bitcoinów, żeby trzymać stablecoiny. Ja rozpoznaję 2 motywacje. I to dla tych, którzy nas oglądają, powiedzmy sobie, że to jest dobra wskazówka. Pierwsza motywacja to jest motywacja trzymania stablecoinów na giełdzie kryptowalutowej w oczekiwaniu na jakieś niezwykłe wydarzenie, gdzie bardzo szybko możemy podjąć decyzję inwestycyjną i zakupić inne kryptowaluty. Po prostu jesteśmy gotowi, nie wiem, liczymy na to, że Bitcoin spadnie tam do tych 30 paru tysięcy dolarów, jak tam niektórzy wieszczyli, no i wtedy po prostu trzeba być gotowym, wejść, kupić i tutaj być zarobionym. I żeby tą operację przeprowadzić błyskawicznie, to trzeba mieć stablecoiny. I trzeba je trzymać na koncie na giełdzie. Tak, i oczywiście wiemy o tym, że to jest kontrowersyjne, bo no co zrobimy, jeżeli giełda upadnie. No ale jeżeli jest tak, że my mamy, nie wiem, 1 milion złotych we fiatach w tej chwili gdzieś na koncie bankowym, to w sytuacji, kiedy zaczyna pojawiać się jakaś okazja inwestycyjna, którą każdy
jakby czuje, no to przesłanie tych kwiatów na giełdę może być jakimś procesem, który zajmie kilka godzin, może nawet kilka dni. Wiemy, mamy urzędników, mamy Mika i inne rzeczy. Banki czasami lubią blokować takie Tak, przelewy. tak. No, tak, mogą nam nie dopuścić do takiej sytuacji, więc to jest w ogóle bardzo silna argumentacja. Trzymać stablecoiny po to, żeby być gotowy na ten snajperski strzał. Ale jest jeszcze druga motywacja, która jest dość ważna, żeby mieć stablecoiny. No jaka? Bo tą pierwszą to w No, pełni się motywacja zgadzam. podatkowa. Żeby nie raportować Nie, zysków. żeby raportować, tylko żeby, nie wiem akurat jak to było u Sławomira Mencena, natomiast to jest cały czas, mamy taką jakby przestrzeń, żeby zakupić stablecoiny. Oczywiście z zamiarem tego, żeby kiedyś kupić za nie bitcoina. To jest ważne, kiedyś nawet słyszałem opinię jednego z urzędników, doradców podatkowych, że jeżeli ktoś kupuje stablecoiny tylko po to, żeby je trzymać, no to ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, hej, nie do końca możemy potraktować to jako twój koszt zakupów kryptowalutowych, ale jeżeli ty kupujesz stablecoiny z zamiarem, żeby czekać na tę okazję, to jest to zupełnie, To już okej. zupełnie okej. No i jeżeli ktoś może wykazać, nie wiem, duży zysk w danym roku podatkowym, to zawsze do 31 dnia grudnia do godziny 23:59 można dokonać zakupu tych stablecoinów i zoptymalizować ten zysk, bo zakup stablecoina traktowany jest póki co w naszej przestrzeni podatkowej dokładnie tak samo jak zakup bitcoina czy innej kryptowaluty. Bardzo dobry pomysł. Tak, no i tutaj Omega właśnie przychodzi z pomocą, stoi na straży takich rozwiązań. No właśnie, zbliża się Mika, zobaczymy jak tutaj z Omegą sobie poradzimy. Poradzimy sobie, od razu mówimy, ale jest to bardzo ciekawe. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj kryptoaktywa, które Sławomir Mencen posiada. Memcoina jakiegoś. Nie, Nie? nie, w żadnym wypadku. Kanga Coin. Ma Kanga Coina już nie w takich wielkich wartościach, ale warto o tym wspomnieć na przeliczeniu na dzień Brawo, panie dzisiejszy. Sławomirze. Tak, brawo. 2145 zł. Oby z tym Kanga Coinem okazało się tak samo jak z tym Bitcoinem, który kupował Sławomir Mencen wiele, wiele lat temu i go przytrzymał. Także zwracamy na to szczególną uwagę. Warto również zwrócić uwagę, że Sławomir Mencen posiada inne aktywa, akcje spółek giełdowych, ale to wszystko w ujęciu już takim bardzo minimalnym w stosunku do tego, co posiada w kryptowalutach. Bardzo ciekawa sprawa i dzielimy się nią. Napiszcie, co o tym myślicie, ale w Kto ogóle... jeszcze posiada token KNG? No właśnie. Polityków jest ciekaw. Który z polityków, pamiętajcie, że jeżeli któryś z polityków zakupił go, bo nie wiem na jaki dzień to jest sporządzane, czy to jest sporządzane na dzień 31 grudnia, czy na dzień tego, ale właśnie, czy któryś z polityków, posłów, senatorów może posiadać dzisiaj token KNG, a być może któryś z urzędników, a być może ktoś inny. Jak myślicie? Napiszcie, jesteśmy ciekawi, jaka jest wasza intuicja. A teraz przechodzimy do najbardziej kalorycznej części naszego programu. Fakty, a nie mity. Łukasz, jaki nie mit dzisiaj? No więc ja mam niemit, o którym usłyszałem wczoraj w radiu. Otóż w Japonii przeprowadzane są końcowe próby nad lekiem. Nie było powiedziane, w jakiej formule on jest, ale lekiem, który ma powodować ponowny wzrost czy rośnięcie zębów. Czyli będzie można mieć trzecie zęby. I to prawdziwe. No, rozmawialiśmy o tym przed audycją, wydaje się to bardzo ciekawe, no bo przecież zęby mleczne i zęby stałe, one są, zarodki tych zębów, pewnie użyłem teraz bardzo nieprecyzyjnego słowa, one znajdują się w momencie urodzenia Tak. u nas. Ale uwaga, moja ciekawostka jest taka, mam dwie ciekawostki a propos zębów. Pierwsza ciekawostka jest taka, że jest coś takiego jak praząb. Otóż okazuje się, że może urodzić się niemowlę i mieć zęba. I wtedy tego zęba trzeba natychmiast usunąć. I to nie jest mleczak, tylko Nie, to jest właśnie, O. to jest taka sytuacja, że ten ktoś będzie miał 3 zęby, no bo właśnie ten praząb, który jest usuwany natychmiast, później mleczaki i zęby stałe. Ale ciekawostka praktyczna i myślę, że ona może się niejednemu z nas przydać. Otóż jeżeli zdarzy się oberwać albo dostać w gębę od kogoś i ząb nam wypadnie,
czy zostanie wybity, to nie jest, to jeszcze wszystko nie jest stracone. Wręcz przeciwnie, taki ząb jest do uratowania. Tylko należy udać się szybko do szpitala i tam, jeżeli ten ząb oczywiście jest cały, korzeń ma dobrą konstrukcję i tak dalej, to można go wszyć i on powinien się spokojnie przyjąć. Jest tylko jeden bardzo ważny warunek. Chodzi o to, że ząb bardzo źle się czuje poza naszą jamą ustną i jeżeli on będzie dostarczony, nie wiem, w woreczku strunowym, to prawdopodobnie operacja już się nie powiedzie. Więc co należy zrobić, Łukasz? Co ty byś zrobił? No, trzymałbym w buzi. Tak, pod językiem trzymamy, jedziemy do szpitala Oj. pod językiem. Makabryczne tak. dzisiaj fakty. Ale informacja prawdziwie praktyczna, byście nie musieli jej stosować, tylko opowiadać przy stole wigilijnym, ale właśnie takie fakty, a nie mity, z nimi was dzisiaj zostawiamy. No i cóż, chyba wszystkiego dobrego, Tak. zapomnieliśmy o bardzo ważnym komunikacie. Dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, błagam, zróbcie to dla nas. W tej chwili mamy ich, spoglądam na taką naszą tablicę, 10 700. Zróbmy wszystko, żeby niedługo było 11 000. Tak, no i oczywiście ocencie ten odcinek w komentarzu pod tym filmem. Jeden najgorszy odcinek, jaki oglądałem, zmarnowaliście pół godziny mojego życia, a 6 to... Stałem się właśnie nowym człowiekiem. Tak. Także taką mamy skalę dość szeroką. Możliwe jest, dopuszczalne jest stawianie oceny z jakimś tam miejscem po przecinku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia podczas wtorkowego kwadransa z Kęgą. Cześć.